Cześć, Bartek Urban. Wesołych... To jeszcze raz. Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Lexusa LFA. Tak, do Lexusa LFA, czyli japońskiego super samochodu, będącego odpowiedzią na włoskie, angielskie czy niemieckie super samochody, takie jak Ferrari 458, Lamborghini Gallardo, McLaren MP412, Porsche 911 Turbo S czy Mercedes SLS. Japończycy po prostu chcieli pokazać światu, że nie tylko potrafią robić niezawodne, ale nieco nudne auta, ale też potrafią robić prawdziwe bestie. Miało to też być poniekąd taka wizytówka firmy, no wiecie, taki popis konstruktorski, auto, o którym każdy będzie mówił. I jak postanowili, tak zrobili. I po przeszło 9 latach prac nad modelem, w 2009 roku świat poznał nowy super samochód – Lexus LFA. Tak naprawdę początek produkcji liczy się od 2010 roku, a w 2009 roku samochód został pokazany na targach motoryzacyjnych w Tokio. Lexus LFA był produkowany od grudnia 2010 roku do grudnia 2012 roku. Tak, zaledwie 2 lata i powstało zaledwie 500 sztuk, z czego podobno zaledwie 40 sztuk trafiło na rynki europejskie. I tutaj też warto powiedzieć, że LFA to nie jest produkt tylko koncernu Toyota Lexus. W tym projekcie bardzo duże znaczenie miała firma Yamaha, która brała udział przy konstruowaniu całego auta, a nie tylko silnika i wydechu, jak wiele osób myśli. Ale do silnika jeszcze przejdziemy. Najpierw skupmy się na wyglądzie. Na wyglądzie, który na zdjęciach wygląda dość zwyczajnie, ale na żywo robi znacznie większe wrażenie. To znaczy, wciąż nie jest oszałamiający, taki szpanerski czy super piękny, ale ma w sobie coś, co zwraca na siebie uwagę. Ciężko mi to określić, ale na drodze, zwłaszcza w taką pogodę, robi niesamowite wrażenie. Ale jak postawimy go koło Ferrari, Lamborghini czy McLarena, no to faktycznie można powiedzieć, że to taka typowa Toyota czy tam Lexus. Czyli jest ładnie, ale tutaj ważniejsze są rozwiązania technologiczne. Tutaj każdy element ma sprawić, że auto będzie piekielnie szybkie i przy tym piekielnie stabilne przy wysokich prędkościach. Stąd też na przykład ta szpara pod maską to nie jest złe spasowanie, to jest wlot powietrza. Lusterka na przykład są tak zaprojektowane, żeby strumienie powietrza chłodziły z tyłu hamulce i tak samo mocniej dociskały auto do ziemi. Nawet spoiler nie ma funkcji szpanowania, jak to ma większość konstrukcji, tylko tu ma pełnić tylko i wyłącznie rolę lepszego docisku do podłoża lub do lepszego hamowania. A co do szpanowania, to chodzi mi o to, że na desce rozdzielczej nie ma przycisku, żeby na postoju wysunąć spoiler. Przycisk jest, ale ukryty za fotelem, więc podczas jazdy, czy tam na postoju, raczej ciężko go wcisnąć. Jedyny element z karoserii, który nie do końca rozumiem, to ta szyba, która jest tak mała, że ledwo zmieściły się te wszystkie oznaczenia kodowe. Co więcej, ta szyba jest tak naprawdę dużo większa, tylko dużą część zasłania ten wlot. A właśnie, bo jak widzicie, weszliśmy do hali, pogoda niestety nie dopisuje, to od razu powiem, gdzie jestem. Ten test nagrywałem we Włodawie, w firmie ECPS Group, która zajmuje się superkarami w takim szerokim pojęciu, czyli kompleksową naprawą, renowacją i przebudową. Jak i również też sprzedaje nowe i używane części, a także sama produkuje części z karbonu. Oczywiście wszystko tylko i wyłącznie do aut egzotycznych. Jest to jedna z bardziej znanych i cenionych firm na świecie. Zresztą, zobaczcie sami. LFA ma dorzucone emblematy z forged karbonu oraz dolny splitter, lusterka, dach czy spoiler już w takim standardowym karbonie. I to wszystko jest wykonane właśnie tutaj we Włodawie i wygląda genialnie. Zresztą ten McLaren, którego widzieliście wcześniej z boku, również ma karbony dołożone przez ECPS. W ogóle zobaczcie, co tam za sprzęty stoją. Na przykład Gallardo Super Trofeo, Murcielago Super Veloce Twin Turbo o mocy 1500 koni, kolejne Murcielago LP640 Roadster w pełnym pakiecie Super Veloce, wykonanym właśnie tutaj, i masa, ale to masa części. Poważnie, 2 godziny chodziłem po halach i oglądałem części. Zderzaki do Aventadora, wloty do Reventona, światła do Bugatti EB110, zderzaki do Ferrari F50, klapa od Enzo czy zderzaki od 250 GTO. Coś niesamowitego. Są tu też części do bardziej pospolitych aut jak Ferrari Italia 488, McLaren 650S, Lamborghini Huracan, i tak dalej. Szok, co tutaj się dzieje i szok, jak dużo tego tu jest. Coś niesamowitego. Dobra, ale wróćmy do LFA,
bo ten też jest również niesamowity. Chociaż nie wszystkie rozwiązania są cudowne i przemyślane. Zobaczcie na te dziurki od zamków, które wyglądają no średnio. To auto jest z 2010 roku. Dodatkowo pewnie widzieliście, że jest oddzielny pilot do centralnego zamka. To przecież już Lexus LS400 z 1989 roku miał kluczyk z przyciskiem na nim do otwierania właśnie centralnego zamka. Co prawda przycisk był na boku, no ale był. Prawdopodobnie ten kluczyk w LFA nie ma przycisków, bo kluczyk jest obudowany z karbonu i ciężko byłoby go tak wykonać, żeby dało go się też łatwo rozbierać. No ale tak czy inaczej, słabe rozwiązania. Ale są w tym aucie jeszcze gorsze. Jak na przykład otwieranie maski. To znaczy, maska otwiera się normalnie. Ciągniemy wajchę pod kolumną kierownicy i dalej odblokowujemy maskę i podnosimy. No i tu zaczyna się cała zabawa. Auto nie ma siłowników, ale niech im będzie. To jest w imię wagi. No ale żeby patyk nie był przymocowany, tylko trzeba było go całego wyjmować, a następnie wkładać na dole i na górze w odpowiednie miejsca, no to jest już bardzo słabe. A sam patyk jest oczywiście z karbonu. Zresztą elementy pod maską, jak i cała maska też jest z karbonu. Do silnika jeszcze wrócę, bo tam jest cudo, ale skupmy się jeszcze na bagażniku. Zobaczcie, jak on się śmiesznie otwiera. Sama szyba, a nie razem z klapą tylną, co jest nieco niewygodne we wrzucaniu gratów. Sam kufer też jest oczywiście malutki i ma taką siatkę na górze, żeby elementy nie latały mocno tam w środku. Są też dwa dodatkowe małe schowki i to zamykane. I to wszystko. Aha, i jest jeszcze jedna ciekawa sprawa. Mówiłem wam wcześniej, że przycisk do spoilera jest za fotelem, prawda? No i jak auto kupujemy z kierownicą po lewej stronie, to przycisk jest za lewym fotelem, czyli za fotelem kierowcy. I co ciekawe, jak auto kupiliśmy z kierownicą po prawej stronie, czyli tak jak testowane, to przycisk od spoilera też jest za lewym fotelem, czyli wtedy za fotelem pasażera. Wtedy już na pewno nie będziecie mogli sami go wcisnąć na postoju. No chyba, że wyjdziecie z auta. No dobra, to wskakujemy za kierownicę na te fantastyczne fotele. Fotele są cudne, nieźle trzymają na zakrętach i są naprawdę wygodne. Mają też bardzo ciekawe przyciski do regulacji fotela, takie bardzo estetyczne i proste w obsłudze. Ciekawe są też pasy, które są bardzo grube, ponieważ posiadają w sobie poduszki powietrzne. Nieźle. Pozycja za kierownicą jest bardzo dobra, siedzimy nisko i tak jak mówiłem, bardzo wygodnie. Co ciekawe, kolumna kierownicy jest regulowana manualnie, a nie elektrycznie. Dobra, to zerknijmy na deskę rozdzielczą, która nawet dziś wygląda bardzo dobrze i w miarę świeżo. To znaczy świeżo, dopóki nie odpali się ekran, który skrywa już technologię sprzed dekady. Chociaż w Lexusach czy Toyotach dość długo były te multimedia stare montowane, więc to nie do końca musi być wyznacznik. W ogóle sterowanie tym ekranem za pomocą tej myszki jest koszmarne i pomimo iż mamy wyczuwalny opór, to myszka jest tak czuła, że lata w każdą stronę. Na szczęście nie ma w ogóle po co używać tego ekranu. Audio w tym samochodzie jest niepotrzebne, bo tu gra silnik i wydech. Wydech, który w całości jest tytanowy. Ale do niego jeszcze zaraz wrócę. Lexus, jak przystało na markę premium, jest świetnie wykonany i z bardzo dobrych materiałów. Nic nie skrzypi i wszystko jest przyjemne w dotyku. A mówimy o aucie, używanym. Chociaż prawdziwa przyjemność to te zegary, które musiały być cyfrowe, ale mają na przykład mechanicznie przesuwany okrąg. No coś pięknego. I tego typu rozwiązania były później montowane w innych modelach Lexusa, jak na przykład modelu IS czy RC. Tutaj mamy też komputer pokładowy i możemy podejrzeć sporo danych dotyczących auta. A wracając do tego, że musiały być zegary elektryczne. Otóż silnik tak bardzo szybko wkręca się na obroty, że czas od obrotów jałowych do czerwonego pola wynosi zaledwie 0,6 sekundy. 0,6 sekundy. A to oznacza, że analogowa wskazówka nie nadążała za obrotami, stąd też musiała być cyfrowa. No i ten dźwięk. Poezja. W ogóle zobaczcie, jakie świetne pokrętła są do zmiany trybów jazdy i tym samym zmiany zegarów. Po drugiej stronie takie same pokrętła jest m.in. do świateł. I takie pokrętła też później zostały użyte w innych modelach Lexusa, na przykład w świetnym modelu LC. Niestety w LFA trafiają się też takie detale, jak to sterowanie od lusterek, które znamy ze starych modeli Toyoty. Ale na szczęście to jest ukryte, a my częściej dotykamy tych cudownych klamek, czy tych smukłych kierunkowskazów, które są super wykonane, naprawdę jedne z lepiej wykonanych kierunkowskazów, jakie dotykałem w życiu. Aha, i pomiędzy fotelami jest tabliczka z numerem egzemplarza.
Egzemplarz, który testuję, to numer 451, czyli już pod koniec produkcji, bo przypomnę, że wyprodukowano zaledwie 500 sztuk. To co? Pora na schowki? Tych jest mało, ale o dziwo, coś tam da się powrzucać. Zwłaszcza półka za nami jest spora i pozwala na wrzucenie nawet jakiejś bluzy. No dobra, zaglądamy pod maskę jeszcze raz, bo tu pracuje wolno ssące 4,8 litrowe V10. 560 koni, 480 Nm, a silnik kręci się do 9500 obrotów. Przynajmniej raz w życiu każdy z Was powinien usłyszeć na żywo to V10. To jest czyste porno dla uszu. No jak jakaś formuła i chyba tylko Porsche Carrera GT może równać się z tym dźwiękiem. Porno. I ten dźwięk jest tak przeszywający, że nawet jak jechałem bardzo wolno, to ciągle słyszałem, jak to V10 wyje jak F1. Petarda. W ogóle ten silnik, jak to przystało na Japończyków, to perfekcja technologiczna. Silnik jest rozmiarów jednostki V8, a waży tyle, ile jednostka V6. A przypomnę, że to jest V10. Ale wróćmy do samego odpalenia auta, bo to też jest super skomplikowane. Niby mamy starter na kierownicy, ale najpierw musimy włożyć normalny kluczyk w stacyjkę. Następnie go przekręcić, potem musimy pociągnąć 2 łopatki do siebie, poczekać aż zapali się czerwona lampka i dopiero wtedy możemy odpalać. Dźwięk rozrusznika chyba ustawię sobie na dźwięk SMS-a. No coś pięknego. Niestety z tą skrzynią jest kilka problemów i nie mówię tu o procedurze odpalania. Po pierwsze, skrzynia szarpie. I to tak niemiłosiernie szarpie na trybie automatycznej jazdy, że trzeba od razu przyłączyć manuala, inaczej doprowadza do szału. Ale jak jedziemy bardzo, ale to bardzo szybko, to już w automacie nie ma takiego szarpania. Wtedy skrzynia działa idealnie. Czyli tym autem trzeba po prostu zawsze iść pełnym piecem. Aha, jest to klasyczna skrzynia z jednym sprzęgłem, a jej praca bardzo przypomina mi pracę skrzyni w Aventadorze. Tam też skrzynia szarpie, a najlepiej przy zmianie łopatkami lekko zdjąć nogę z gazu, wklepać bieg i dopiero potem dodać gazu, tak żeby zniwelować to szarpanie. Kolejna sprawa w LFA to brak drążka z biegami DNPR, tylko do tego służą łopatki i przycisk. Żeby pojechać do przodu, to po odpaleniu auta ciągniemy prawą łopatkę i mamy tryb drive z automatyczną zmianą biegów. Problem się jednak pojawia, jak chcemy włączyć wsteczny. Do tego jest przycisk po lewej stronie, ale nie da się go tak po prostu wcisnąć i jechać do tyłu. Najpierw trzeba pociągnąć obie łopatki do siebie, czyli przejść na neutral i dopiero wtedy możemy nacisnąć przycisk R i możemy cofać. Przy manewrowaniu doprowadza to do szału i powoduje, że manewr zawracania na 3 jest długi i denerwujący. Denerwuje nas i też innych uczestników ruchu, którzy patrzą, jak my się męczymy. Na odstresowanie posłuchajmy raz jeszcze dźwięku. Ach! No i w tym momencie powinienem zrobić pomiary przyspieszenia i elastyczności. Pogoda pokrzyżowała mi plany, a LFA miał letnie opony. Tak więc będę się posiłkował pomiarami od producenta. Katalogowo LFA robi setkę w 3,7 sekundy, do 200 przyspiesza w 11,4, a do 300 w 50 sekund. Czas 100-200 wynosi 7,9 sekundy, a od 200 do 300 auto potrzebuje 38 sekund. Prędkość maksymalna to 326 km/h. Jest szybko. W ogóle pierwszy bieg jest wyskalowany do 83 km/h, a dwójka do 123. Czyli na dobrą sprawę w Polsce wystarczyłyby tylko 2 biegi. Aha, i oczywiście napęd w LFA jest tylko i wyłącznie na tył. Ale auto wydaje się bardzo proste w jeździe przez swój świetny balans. W ogóle zobaczcie tutaj, pod pokrywą od wlewu paliwa, poza wlewem kryje się też wlew do płynu od spryskiwaczy. I to wszystko tylko po to, żeby był idealny rozkład masy, a tym samym idealne właściwości jezdne. Bak paliwa ma 72 litry i według producenta powinno to starczyć na około 480 km zasięgu w mieście.
W rzeczywistości starcza na jakieś 300. No ale to jest auto super sportowe z V10 pod maską, więc raczej każdy się spodziewa dużego spalania. Tak samo jak każdy się spodziewa, że auto będzie twarde. Ale przy takich osiągach musi być twarde. Twarde, precyzyjne i świetnie wyważone. I taki właśnie jest Lexus LFA. Chociaż patrząc zarówno na osiągi, jak i na właściwości jezdne, to nie była deklasacja rywali. No wiecie, jak na przykład w 1989 roku Lexus zaprezentował swój pierwszy model, LS400, to było coś niesamowitego. Coś takiego, że autentycznie konkurencja poczuła się zagrożona. Z LFA był taki problem, że cały projekt i planowanie auta trwało tak długo, że po prostu auto już podczas produkcji zdążyło się nieco zestarzeć. Nie zrobiło aż takiego wrażenia, jak przytoczona wcześniej konkurencja i co gorsza, na samym japońskim rynku 2 lata wcześniej pojawił się Nissan GT-R, który był równie szybki, a nawet i z miejsca szybszy, bo miał napęd na 4 koła, miał za sobą już sporą renomę, czy nawet legendę i przy tym wszystkim był kilkukrotnie tańszy. No właśnie, cena. Dzisiaj Lexus LFA jest wart ponad 3 miliony złotych. Tak, ponad 3 miliony złotych i to nie ma znaczenia, czy mamy kierownicę po prawej, czy po lewej stronie. Jak samochód był nowy, czyli w 2010 roku, kosztował 375 tysięcy euro, czyli około 1,5 miliona złotych. To auto nigdy nie było tanie i już nigdy pewnie nie będzie. Tak jak mówiłem, wyprodukowano ich tylko 500 sztuk, a przecież nie wszystkie do dzisiaj przetrwały. Lexus LFA to niesamowite auto, naprawdę niesamowite. To szczyt technologiczny Japończyków, który jest autem dokładnie takim, jaki sobie wyobrażałem. Wydaje się nudny, ale jak go poznamy bliżej, to doceniamy ten kunszt technologiczny. A jak nie docenimy go z wyglądu, to na pewno zmienimy zdanie, jak odpalimy tą V10 i poczujemy gęsią skórkę na rękach. Ja tak miałem. Cześć! I na koniec, jeszcze raz, wesołych świąt Bożego Narodzenia, dużo zdrowia, dużo miłości, dużo radości, bo to jest w życiu najważniejsze. Trzymajcie się. Cześć!